Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Boruś. Ponieważ pod wczorajszym filmem wbiliście 20 łapek w górę, za co wam niezwykle dziękuję, już dziś pojawia się ten odcinek, który właśnie oglądacie. Dziś opowiemy sobie o ciekawostkach i tajemnicach dotyczących Adolfa Hitlera, osoby, która jest uważana za jedną z najgorszych ludzi w historii tego świata. Chciałbym wam także niezmiernie podziękować za wbicie 30 łapek w górę oraz za wbicie 615 subskrypcji, bo w momencie, gdy to nagrywam, tyle właśnie subskrypcji jest na tym kanale. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym was serdecznie zaprosić na kanał Rivol, do którego link znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Prowadzę z nim współpracę i muszę powiedzieć, że gościu jest naprawdę spoko. Jeśli jesteście ciekawi alternatywnej historii w wersji animowanej, to serdecznie zapraszam do Rivola. Teraz jednak przejdźmy już do właściwej części odcinka. W filmie powiemy sobie kilka niezwykłych ciekawostek o Hitlerze. Tak więc od razu przejdźmy do pierwszej ciekawostki, którą jest to, że Hitler na początku swojej dorosłości o mało co nie został malarzem. Może wielu to nie zaskoczyło, ale z pewnością większość osób nie zna szczegółów tej historii. Pierwszym szczegółem, o którym większość osób nie wie, jest fakt, dlaczego właściwie Hitlerowi nie udało się zostać malarzem. Powodowały to nieudane próby dostania się Hitlera do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zdawał do niej egzamin dwukrotnie, lecz żadnego nie napisał wystarczająco dobrze, więc po tych próbach ostatecznie wyjechał z Wiednia. Ale czy wiedzieliście, że Hitler był murarzem? Tak, był i to właściwie podczas uczenia się na egzaminy w tej właśnie Akademii Sztuk Pięknych. Utrzymywał się on z renty, ale głównie z pieniędzy hojnej ciotki. Ponieważ jednak to nadal nie była za duża suma pieniężna, pracował on i dorabiał na budowach w Wiedniu i jego okolicach. Szkoda, że podczas jednego z wyjazdu na budowę nie spadła na niego cegła albo nie spadł z rusztowania. Wówczas świat byłby o wiele lepszy, a rodzice nie mówiliby tobie, jakie to oni mieli ciężkie życie za komuny. Dobra, przejdźmy do kolejnej ciekawostki, którą jest powstawanie partii NSDAP. Na pewno słyszeliście o tej partii, ale czy wiecie, jak powstała? No właśnie, raczej nie, a jeśli wiesz, to mój szacunek dla ciebie. Tutaj dodam jeszcze jako mniejszą ciekawostkę, że Hitler, który chciał zostać malarzem, sam zaprojektował symbole swojej partii nazistowskiej, takie jak swastyka czy flaga. Ale przejdźmy do sedna. Partia NSDAP powstała w roku 1919. Zgadnijcie teraz, kto założył najgorszą partię w historii ludzkości. Partię tą założyło około 30 kolejarzy. Tak, 30 kolejarzy, ale nie tylko, bo jako wywiadowca był właśnie tam m.in. Adolf Hitler. Zaskoczeni? Jak przygotowywałem ten odcinek, to też nie wiedziałem o tym i byłem dość mocno zaskoczony, że najbardziej okrutną partię w historii ludzkości założyło 30 kolejarzy. Że to wcale nie dziwne? Napiszcie w komentarzu. Jeszcze pod koniec omawiania tej ciekawostki powiem, że początkowo partia NSDAP nazywała się DAP, a zmieniła nazwę na tą powszechnie znaną w roku 1919. Dobrze, teraz powiedzmy sobie trzecią ciekawostkę, którą jest to, że Adolf Hitler wziął ślub. Wiem, że moi widzowie podzielą się na dwa obozy. Na tych, którzy powiedzą, że to jest oczywiste, i na tych, co powiedzą, że to coś, co ich zdziwiło. Ja sam o tym wiedziałem przed nagrywaniem, gdyż niejednokrotnie interesowałem się tą sprawą. Otóż Adolf Hitler dnia 29 kwietnia 1945 roku wziął ślub ze swoją dobrą znajomą, która była w niego bardzo mocno zapatrzona, czyli z Ewą Braun. Para wzięła ślub w bunkrze pod Berlinem i była to mała uroczystość. Fakt, że Adolf wziął ślub przed samą śmiercią, pokazuje, że jego żona tak naprawdę niewiele dla niego znaczyła. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Jeśli tak, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie 25 łapek w górę, już jutro pojawi się kolejny film. A tymczasem życzę ci zdrowia, trzymaj się, cześć!